W 1306 roku Joannici, zakon rycerski założony w XII wieku w celu pielęgnowania chorych pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej, który z czasem przeobraził się w potęgę militarną, podobnie zresztą jak krzyżacy, rozpoczęli oblężenie wyspy Rodos. Wyspa Rodos była częścią Bizancjum. Zakon rycerzy świętego Jana, Joannici, zdobyli wyspę w 1309 roku i pod jego panowaniem Rodos weszła w kolejny złoty wiek. Rycerze umocnili system fortyfikacji, przekształcając Rodos w twierdzę, ale i wznieśli wiele wspaniałych budynków publicznych. Wyspa przez 2 stulecia przeżywała okres rozwoju i pomyślności. Stanowiła główny ośrodek administracyjny potężnego państwa rycerzy zakonnych, odrodziła się jej gospodarka i nastąpił rozwój kultury. Epoka rycerzy świętego Jana była dla Rodos okresem największego rozkwitu. Miasto powiększyło się znacznie. W północno-zachodnim krańcu, w najwyższym punkcie ówczesnego miasta, wzniesiono majestatyczny pałac, który był rezydencją wielkiego mistrza, a jednocześnie centrum administracji zakonu Janitów. W tym miejscu, gdzie powstał pałac wielkiego mistrza, w okresie starożytnym znajdowała się świątynia boga słońca Heliosa i prawdopodobnie właśnie tam w starożytności stał kolos z Rodos. Zanim jednak powstał pałac, to w okresie bizantyjskim, pod koniec VII wieku, zbudowana została bizantyjska cytadela. Po zajęciu Rodos i niektórych innych greckich wysp w 1309 roku Joannici przekształcili fortecę bizantyjską w swoje centrum administracyjne i pałac wielkiego mistrza. Od 1320 roku wielki mistrz Calion de Villeneuve postanowił w tej twierdzi umieścić siedzibę zakonu świętego Jana. Cytadelę wyremontował i rozbudował. Miejsce potęgi zakonu jego następcy na urzędzie nie przestawali rozwijać. Było ono wzmocnione i zmodernizowane za rządów Jeana de Lastica. Fortyfikacje pałacowe zostały przystosowane dla artylerii przez Piera Aubusona. Greccy, włoscy inżynierowie, wykonawcy i rzemieślnicy wciąż rozbudowywali twierdzę. Siła robocza składała się zasadniczo z muzułmańskich niewolników. W pierwszej ćwierci XIV wieku dokonali oni remontu pałacu, dokonali szeregu większych przeróbek. Niestety pałac został uszkodzony podczas trzęsienia ziemi w 1481 roku, jednak wkrótce został naprawiony. Mamelucy oblegali pałac bez powodzenia w 1440 i 1444. Osmanom nie udało się go zdobyć po raz pierwszy w 1480 roku. Wkroczyli do niego dopiero w 1522 roku, po 5-miesięcznym oblężeniu przegranym przez Joannitów. Po zdobyciu wyspy przez Imperium Osmańskie w 1522 roku pałac służył nadal jako centrum dowodzenia i forteca na wyspie. W czasie okupacji tureckiej obiekt został wykorzystywany jako więzienie i magazyn prochu.
Obiekt częściowo został zniszczony przez trzęsienie ziemi w 1851 roku, po którym nastąpiła eksplozja osmańskiej beczki prochu w 1856. Pierwsze piętro całkowicie się zawaliło i przez lata pozostawała tutaj tylko ruina. Podczas włoskiego panowania na Rodos włoski architekt Vittorio Mesturino odrestaurował zniszczone części pałacu w latach 1937–1940. Pałac stał się rezydencją wakacyjną króla Włoch Wiktora Emanuela III, a później dyktatora Benito Mussoliniego, którego nazwisko wciąż widnieje na dużej tablicy przy wejściu do muzeum. Pałac, który bardziej przypomina fortecę, ma wymiary 80 metrów na 75. Z pierwotnej formy zachowała się tylko strefa wejściowa z imponującymi 2 wieżami. Nowo wybudowany pałac miał służyć zarówno jako rezydencja włoskiego gubernatora, jak i dom letniskowy włoskiego króla, a później Benito Mussoliniego. Żadnemu z nich nie udało się użyć go jako takiego. W 1947 roku traktat pokojowy z Włochami ustalił, że Republika Włoska przekaże Grecji wyspę Rodos. Pałac został przekształcony w muzeum i dziś jest odwiedzany przez miliony turystów odwiedzających tą piękną wyspę.